imigranci bardzo często, gdy przyjeżdżają do obcego kraju, siedzą w takiej komfortowej bańce swoich. Może byłam trochę natrętna do tych swoich kolegów z grupy, bo bardzo chciałam znaleźć przyjaciół i widzę tę scenę i myślę, nie mogę sobie uwierzyć swojemu szczęściu. Wcześniej miałam bardzo popularny Twitter. 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 O, ale mówią, no zajebiście. Zajebiście po polsku, nie? I ile właśnie zajmuje nauczenie się takim osobom polskiego? Tyle, żeby wzajemnie się porozumiewać ze sobą. No tak, tak. Miesiąc wystarczy, jeżeli rozmawiasz z ludźmi i się ich nie boisz. Ale gdy próbuję coś z siebie wydać po rosyjsku, to brzmi tak niby, nie wiem, przez 3 lata nie używam swoich nóg. I wtedy próbuję wstać. Jakoś tak to wygląda. Teraz nas ktoś słucha z Ameryki, to jest wkurzony na ciebie. Mi się śmiesz zawsze. Eee, kochani, zaczynamy, tak? Zaczynamy. Dobra. Kochani, dzisiaj mam dla was specjalnego gościa, Marta, która jest Białorusinką i od 5 lat mieszka w Polsce. Cześć Marta. Cześć Kamil. Marta, powiedz mi może na początek, czym ty się zajmujesz w ogóle, żeby osoby, które cię nie znają, jakbyś mogła troszeczkę powiedzieć o sobie. Po pierwsze jestem Marta. E, Studiuję filologię polską jako obcą na Uniwersytecie imię... Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w No, Poznaniu. tak, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i co, jestem na 3. roku, mieszkam w Polsce od 5 lat, uczę polskiego. No i prowadzisz kanał na Instagramie. Jak się nazywa? Tak, Konto? jaka mowa? Jaka mowa? Jaka mowa? Jaka mowa na Instagramie? No ale jak ty w ogóle trafiłaś do Polski? Jak to się zaczęło? W roku 20 ukończyłam szkołę i już od dawna wiedziałam, że chcę studiować w Polsce, bo wykształcenie w Unii Europejskiej otwiera bardzo dużo drzwi. Do tego miałam kartę Polaka, więc to było dla mnie zadanie. Do tego był też opcja numer 1. No i przyjechałam, żeby studiować sinologię. Synologię? Czyli filologię chińską. Ale rok 20 to był COVID, lockdown. W Polsce dosłownie nic nie działało, było zimno, wszystko było zamknięte, zimno, ciemno i do tego ja mieszkałam w akademiku sama. W 4 ścianach sobie siedziałam w pełnej izolacji, znaczy miałam tam koleżanek, ale potem się rozstałyśmy. Rozpała się ta... Znajomość, Tak. przyjaźń. Tak. No i byłam w kompletnej izolacji covidowej. I nie można było nawet pójść tam do kawiarni, chyba pamiętasz jak to było. No. No i z tego powodu chyba po prostu jestem osobą słabą, tak powiem, i nie wytrzymałam tego wszystkiego i też tej nauki zdalnej, więc rzuciłam studia. No, ale pomyślałam, no dobra, ja się pouczę samodzielnie tu teraz, od następnego roku spróbuję ponownie. Po raz drugi poszłam na tą sonologię. No i było okej, cały rok studiowałam normalnie, ale nie zdałam jednego egzaminu. Jakie? To był egzamin z praktycznej nauki języka chińskiego i nie można było brać warunków, więc musiałam powtórzyć rok jeszcze raz, po raz trzeci. I ja miałam tego dość, bo naprawdę sonologia to jest bardzo ciężki kierunek, naprawdę bardzo. Ja spędzałam w bibliotece całe dni. Dosłownie idę na zajęcia, potem od razu do biblioteki i tam do godziny 22 siedzę i tak codziennie. Yy, No ale, dobra, ale dlaczego w ogóle synologia? Dlaczego język chiński? Ty już mówiłaś po chińsku, czy Nie. chciałaś się nauczyć? Miałaś takie marzenie? Dlaczego takie studia zaczęłaś? Zawsze interesowały mnie języki obce i pomyślałam, chiński to jest coś nowego, to nie jest żaden Coś język... łatwego. Tak, znaczy to było dla mnie jakieś takie wyzwanie. To nie był język europejski, bo wszystkie te języki europejskie trochę mi się znudziły już. Wszystkie są podobne. Chciałam jakieś egzotyki. No kurwa, przepraszam. Okay. Mówisz po chińsku? Takie podstawowe rzeczy mogę czytać. Znaczy, nie, że swobodnie mogę czytać, ale potrafię tam zrozumieć ogólny sens zdania. No, ale już od 3 lat nie zajmowałam się swoim chińskim. Jesteś pierwszą osobą w życiu, z którą rozmawiam, która zna chiński, także
No Tak. jak znam, ale trochę. No, trochę trochę zna umiem. chiński. No ale ty trafiłaś w sensie przeprowadziłaś się do Polski przed COVID-em, tak? Czy W trakcie. w trakcie. I jak to się stało, że bo ty mówisz, że już miałaś wtedy tą kartę Polaka? Jak to jest możliwe? Znaczy otrzymałam kartę Polaka, gdy w wieku 11 lat. Aha, okej. I dzięki temu Tak. mogłaś. Już cała moja rodzina od dzieciństwa namawiała mnie, żebym studiowała w Polsce po szkole. Mhm. No więc to nie był jakiś nagły plan, że planowałam, nic nie planowałam, potem czekaj, jakby to ją ująć. No, czyli to To nie było było tak, zaplanowane. to nie było tak spontanicznie, czyli już Tak. gdzieś z tyłu głowy miałaś, że Tak. będziesz chciała się przeprowadzić do Polski. Tak. No ale jak się przeprowadzałaś do Polski, to ty już mówiłaś wtedy po polsku? Tak, bo w wieku 13 lat poszłam na kursy językowe w Mińsku. Okej. No i przez 2 lata chodziłam na te kursy, ukończyłam na B2, ale wiesz, to jest takie B2 bez praktyki, że ta wiedza gdzieś tam jest, ale nie była. Szkolna wiedza, tak Tak, zwana. tak. Więc jak przyjechałam do Polski, pamiętam ten dzień, znaczy jechaliśmy do Poznania samochodem i nocowaliśmy z ojcem w Warszawie. W Warszawie musiałam kupić SIM-kartę do telefonu. I spotkała nas tam córka jego przyjaciół, która nam pomagała, zawsze mi pomagała. I chodziłyśmy z nią razem do tego salonu i ja słucham, jak ona rozmawia z tą panią kasjerką, pracowniczką. Ja rozumiem, że ja nic nie rozumiem. Ona tak szybko rozmawiacie naprawdę, że Szybko, że Polacy. tak, znaczy prawie nie otwieracie ust i bardzo szybko i to wszystko tak. Ukończyłam kursy na poziomie B2 i nie rozumiałam kasjerki. Mm. No. Ale spoko, to jest, często tak jest. No my w Polsce mamy ten taki egzamin matura, to się w Polsce nazywa. I też wszyscy się uczą angielskiego, niby, w sensie, wiesz, wszyscy się uczą angielskiego w szkole, ale jeśli ktoś nie chodzi na jakieś ekstra korepetycje z angielskiego, to raczej też nie potrafi rozmawiać. Więc to jest tak, chyba to jest takie normalne w tej nauce języka w szkole. No tak to już wygląda. No to dobra, no i przeprowadziłaś się do Polski, czyli mówisz, miałaś to takie zderzenie z rzeczywistością. My Mhm. mówimy, no i co wtedy? Jak się uczyłaś tego polskiego? Przyszłam tego polskiego. Znaczy, na studiach wszystko rozumiałam, jakby mogłam dogadać się z tymi kolegami z grupy. Bardzo się starałam o to, żeby znaleźć od razu polskich przyjaciół, bo słyszałam o tym, że emigranci bardzo często, gdy przyjeżdżają do obcego kraju, siedzą w takiej komfortowej bańce swoich, tak powiem, i nie mają żadnych kolegów, Polaków i tak dalej, żadnej asymilacji i też żadnej praktyki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To się wytnie. Bardzo dziękuję. Niech się zaparzy. I co? A, O kolegach, Polakach. tak. I tak bardzo, może byłam trochę natrętna do tych swoich kolegów z grupy, bo bardzo chciałam znaleźć przyjaciół. Bo z Ukrainkami, Białorusinkami zaprzyjaźniłam się od razu w akademiku. To nie jest takie trudne. Z Polakami trochę był taki dystans. Nie wiem, że to były, nie wiem, Śmiało. tak, że ja cały czas było takie uczucie, że nie jestem taka jak oni, Okej. że mogę nie wszystko, mogę, że czegoś nie rozumiem, że coś mogę powiedzieć źle i tak dalej, że muszę uważać na każde swoje słowo i że cały czas siedziało mi z tyłu głowy, że może brzmię dla nich głupio. Okej, ale mówisz, że bardziej tak bałaś się jakby mówić po polsku, że nie chciałaś popełniać błędów, tak? O to ci chodzi? Znaczy nie bałam się, ale po prostu zawsze siedziało mi z tyłu głowy, że oni cały czas jakby nie patrzą na mnie tak samo jak na swoich polskich kolegów. Okej. No. To nie znaczy, nie mówię tego w kontekście źli Polacy i tak dalej, w sensie to jest naturalne. Jak rozmawiam z obcokrajowcem, po prostu cały czas z tyłu głowy mnie to się działo, no i dlatego jeszcze bardziej natrętna próbowałam być. I to była moja pomyłka chyba. Pomyłka? Czemu? No mi się właśnie wydaje spoko, bo w sensie, wiesz, nie wiem jakie ty miałaś doświadczenia, ale
To jest chyba taki właśnie najlepszy sposób, żeby właśnie to taka imersja, nie? Żeby właśnie żyć Mhm. wśród Polaków i co? I w końcu nawiązaliście te znajomości, czy z Nie. Polakami, czy nie? Nie? Znaczy z tymi kolegami z grupy obserwuję niektórych nadal na Instagramie, ale tak, żeby pisać pomiędzy sobą, to nie. Mhm. E, z jednym nawet mieszkam w jednym budynku. O. To przez przypadek się stało. No a właśnie jak przyjechałaś jeszcze, bo mówisz, że tak Polacy cię trochę traktowali z dystansu, a miałaś jakieś takie właśnie szoki kulturowe? No wiadomo, znałaś już Polskę w tym słowa znaczeniu, że mówiłaś, że trochę przygotowywałaś się Mhm. na to, żeby przeprowadzić się kiedyś do Polski. No ale byłaś w ogóle wcześniej w Polsce, zanim się tu przeprowadziłaś? Byłam 2 razy, ale tak turystycznie raczej. Turystycznie. No to też jest inaczej, jak jedziesz też turystycznie, a gdzieś mieszkasz, nie? Tak. Miałaś po przeprowadzce do Polski właśnie takie jakieś szoki, że nie wiem, że jakieś takie zwyczaje są dziwne, albo że Polacy są dziwni. No wiesz o co chodzi, że coś jest inaczej po prostu, niż byłaś przyzwyczajona, nie? Od razu zauważyłam, że jesteście o wiele bardziej otwarci. Tak? W tym sensie, że mnie to na początku mnie to przestraszyło, bo wchodzę do Żabki i od razu do mnie mówią dzień dobry. Wchodzę do małego sklepiku, od razu do mnie mówią dzień dobry. Na Białorusi raczej, wiesz, jeżeli ktoś wchodzisz do sklepiku, jeżeli kasjerka powie ci dzień dobry, albo do jakiegoś butiku ktoś ci powie dzień dobry, to znaczy od razu narzucą na ciebie winy, kurde, to moją obecność zauważyli, to muszę coś kupić. W ten sposób. Tak, czyli tak raczej nie wkraczamy do granic, jak to ująć, Nie naruszamy granic? nie naruszamy granic drugiej osoby, póki nie ma takiej potrzeby. Okej, a to ciekawe. To ciekawe bardzo, co mówisz, bo jak właśnie pytam innych, ale to też zależy właśnie od kraju, jaka jest kultura. Ale na przykład jak pytam kogoś, nie wiem, z jakichś krajów bardziej południowych, typu Włochy, Hiszpania, to oni właśnie mówią, że Polacy są zamknięci, nie? Że mają szok kulturowy, ale to ty jeszcze bardziej, że dla ciebie Tak. Polacy są otwarci. Tak. No to ciekawe, to Dla Białorusiny jesteście jak Amerykanie. Też bardzo często przepraszacie. tak? Bardzo często. Nie zwróciłem nigdy uwagi. Na przykład, nie wiem, tam w autobusie ktoś nadepnie się na nogę. No. Nie wiem, w Białorusi po prostu tam, nie wiem, będzie tak reakcja typu i tyle, 0 słów. Okej. A facet od razu, o Jezu, przepraszam, la, 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 la. Serio? Tak. Nie wiedziałem. Nie miałem pojęcia, szczerze mówiąc, że tak jest, także spoko. No ale oprócz tego, bo ty mówisz, jeśli chodzi o ludzi, takie zachowanie ludzi, a jeśli chodzi stricte o Polskę, Mhm. typu nie wiem, że coś funkcjonuje w jakiś sposób, który też dla ciebie jest nowy, dziwny, może fajny, ale właśnie, że też był jakiś taki coś nowego. Od razu zwróciłam uwagę, bo za tych czasów jeszcze byłam wegetarianką i zauważyłam od razu, że produkty wegetariańskie, tam wegeparówki na przykład są o wiele tańsze tutaj, prawie, kosztują prawie tyle samo jak te normalne parówki na przykład. Okej. Zresztą na Białorusi może na przykład zwykłe parówki, no powiem, że tak, 10 zł zwykłe parówki, a wegeparówki kosztowałoby 30 zł. Czyli ogromna różnica jest. I dla mnie to było takie, wiesz, taka ogromna radość, jak po raz pierwszy poszłam do Biedronki na własne zakupy samodzielnie i widzę tę cenę i myślę, nie mogę sobie uwierzyć swojemu szczęściu. To dlaczego już nie jesteś weganką? Ferytyna. Co to znaczy? Miałam niską ferytynę, anemię. Aha, Znaczy ferytyna to jest zapas żelaza w twojej krwi. okej. Norma jest na przykład dla mnie od 70 do 150. Miałam 6. Okej, dobra. Czyli to może w tych parówkach coś jest, dlatego są takie tanie. Nie, żartuję oczywiście, ale no to ciekawe. No a powiedz mi tak, no dobra, byłaś na studiach, przypomnij mi jak się nazywa filologia chińska, Sinologia. synologia. Sinologia. No i w którym momencie ze studiowania synologii, aha, bo nie wiem czy o tym powiedzieliśmy w ogóle, ja już to wiem, bo oglądam cię na Instagramie, że studiujesz filologię polską. Aha. Chyba nie mówiliśmy o tym jeszcze. To Tak. jak do tego doszło, że z synologii zmieniasz na filologię polską? Dlaczego tak? No, gdy po raz trzeci musiałam powtórzyć ten pierwszy rok na synologii, to trochę miałam tego dość i zrozumiałam, że no chcę trochę dorobić. Jakby chcę trochę więcej kasy i tak dalej, co umiem robić. Zaczynam wysyłać swoje CV, nie miałam żadnego tam doświadczenia w gastro na przykład i tak dalej, więc nikt nawet nie otwierał moich CV. Ja sobie pomyślałam,
No to jak nikt nie chce dawać mi tej pracy, to ja sama ją sobie utworzę. Coś tam umiem, to mogę nauczyć kogoś i jakoś tak poszło, ale wiesz, co mi też pomogło? Że wcześniej miałam bardzo popularny Twitter. Twitter. O, proszę. Miał 365 000 obserwujących. Proszę mówić. Tak, w języku rosyjskim prowadziłam. Nie? W szkole były z tego powodu też problemy. Okej, to ciekawe. To pogadam, bo ja też jestem twitterowy. Aha, ja No. nie. Okej. No, ale w liceum bardzo aktywnie prowadziłam. Nie wiem, jak do tego doszło, że aż tak popularny się stał. No ale jak mówisz, Twitter ci pomógł w filologii? W odnalezieniu uczniów. W odnalezieniu uczniów. Tak. Że tam napisałam, że słuchajcie, mam taki pomysł i dosłownie tam moja cena była $5 za godzinę, czyli wtedy to było 20 zł Mhm. za godzinę. Zaczęłam próbować, więc moi pierwsi uczniowie byli takimi szczurami doświadczalnymi, królikami. No. No, bardzo jestem im wdzięczna, że to oglądacie, bo z niektórymi nadal się przyjaźnimy. Super. To ty uczyłaś ich, oni uczyli ciebie, Tak. jak uczyć. Tak jest. Spoko. No dobra, no ale to już jakby studiując filologię, czy to jeszcze przed filologią? Jeszcze przed chwilą. Jeszcze... Zaczęłaś po prostu dawać lekcje polskiego. Tak, i zrozumiałam, że mi to się bardzo podoba. Mam też doświadczenie prowadzenia social mediów. Social media. Social mediów. I co? No i zaczęłam tym się zajmować, zobaczyłam, że to się rozkręciło i potem zobaczyłam, może zmienię kierunek. Jebać ten chiński, przepraszam. Mam już dość tego chińskiego, tego pierwszego roku, którego nie mogę ukończyć od trzeciego razu. No i zobaczyłam, że jest taki kierunek na UAM-ie, filologia polska jako opcja. Znaczy, opis wygląda tego kierunku super. W rzeczywistości wygląda trochę inaczej, jak to zawsze jest, ale O. no, bardzo mnie to pasowało. I tak, w taki A sposób to się okazało. co ci się takiego podoba właśnie? Bardziej podoba ci się po prostu to dawanie lekcji, bycie nauczycielem, czy stricte ten język polski? Jak? Znaczy, wszystkie języki mi się podobają. Jakby każdy język zasługuje na szacunek i jakieś zainteresowanie. Więc Nie, bardziej chodziło mi o to, wiesz, czy podoba ci się jakby samo to bycie nauczycielem, ta możliwość, wiesz, tak. nauczać kogoś, rozmawiać, czy masz też tą taką zajawkę na język polski? Nie wiem, czy właśnie rozmawialiśmy, ostatnio miałem, wysyłałem ci też wywiad właśnie z Mariną, która jest Białorusinką, którą miałem na moim kanale. Tak. I ona właśnie jest takim freakiem, że ona się mówiła, że nie, ona kocha ten polski, nie? Czy ty, wiadomo, nie każdy musi być takim freakiem, jak Marina, ale czy ty też masz tak, że właśnie ten polski to jest taki twój konik, my mówimy, że wiesz, że ci się podoba? Czy wiesz, czy po prostu bardziej ta możliwość dawania tych zajęć, po prostu język polski ci to umożliwia, no bo znasz go na dobrym poziomie. Tak, znaczy chyba z tyłu głowy zawsze miałam taką myśl, żeby zostać nauczycielką, ale wiesz, zawód nauczyciela zawsze kojarzy się z niską pensją i tak dalej. I więc tak na serio nigdy o tym nie myślałam. Ale gdy spróbowałam, zrozumiałam, że to jest moje, bo nie wiem, to jest takie niesamowite uczucie, gdy wkładasz jakieś ziarenko do głowy innej osoby i widzisz, jak wyrasta z tego, nie wiem, dynia. To jest niesamowite uczucie takiego tworzenia czegoś w obcej głowie. Mhm. Nie wiem. I jakie osoby uczysz? Różne. No, to są Białorusini. Znaczy, dla Ukraińców też moje materiały pasują, Ukraińców też mogłabym uczyć, po prostu do mnie nie idą. Nie wiem Okej. dlaczego. Może po tym filmie. Może. Okej, czyli głównie Białorusinów uczysz. Głównie tak. Okej, a miałaś kiedyś jakichś uczniów też z innych krajów europejskich, czy to są na razie tylko Białorusini? Nie, bo po prostu nie wiem, jak ich uczyć. Bo wiem, jak to wygląda, wygląda nauka języka polskiego z perspektywy osoby białorusko-ukrainojęzycznej. E, na czym warto się skupić, co można ominąć, na przykład nie trzeba wyjaśnić, co to jest kawa i tak dalej, bo po białorusku kawa to kawa na przykład. Czyli bardzo dużo, lepiej się orientuję po prostu w tym, na czym warto skupić uwagę. No jasne. No, a jeżeli chodzi o osoby jakby
tam, nie wiem, Z innych krajów. z innych krajów, tak, też z Kazachstanu, z Meksyku i tak dalej. Może kiedyś, nie? Może kiedyś, ale żeby, nie wiem, ja wierzę w to, że najlepszy sposób nauki, nie, czekaj. Spokojnie. Najlepiej możesz nauczyć inną osobę, jeżeli rozumiesz jej perspektywę, czyli perspektywę jego języka rodzimego. Mhm. Na przykład, gdybym uczyła Chińczyka, nie no, Chińczyk to rozumiem trochę. E, gdybym uczyła Hiszpana, to miałbym z tym spore trudności, bo nie rozumiałabym, jak język polski wygląda z jego perspektywy. Czyli no, na czym warto się skupić, jakie są typowe błędy hiszpanojęzycznych osób, co można ominąć. Okej, ja rozumiem. Czyli ty po prostu na podstawie swoich doświadczeń, na podstawie tego, jak ty się uczyłaś języka polskiego, starasz się to po prostu przekazać, no wiesz, Tak. przeszłaś już tą drogę, więc Tak. starasz się to po prostu przekazać swoim, jak się to nazywa? Czasem też zapominam pewnych słów po polsku. Jak są osoby z twojego kraju, Tak. swoim współpatriotą? Nie. Rodak. Swoim rodakom. Starasz się to przekazać też swoim rodakom. Tak. No i spoko. To jest spoko. Ja też czasem mam tak, że wiesz, jeśli chodzi o jakieś na przykład polecajki, czasem ktoś się mnie pyta o jakieś, nie wiem, filmy po polsku, podcasty do polsku, które polecam do nauki. Mhm. No wiesz, mi jest ciężko powiedzieć, bo raz, że ja nie oglądam prawie nic po polsku, a dwa, no, że właśnie ja się nie uczyłem polskiego z materiałami, ja właśnie robię takie filmy po hiszpańsku robię, bo ja się Mhm. uczyłem hiszpańskiego, no to analogicznie jak ty, nie? Ja się uczyłem, więc ja wiem, co dla mnie działało, więc ja mogę innym polecić, ale no, więc coś w tym jest, co mówisz. No a jak ci się filologia podoba, polska? Powiedz mi. Ten kierunek. No ogólnie, wiesz, szczerze, bo ja też studiuję teraz filologię, Mhm. i ja z mojej perspektywy, ja studiuję filologię, bo to lubię, bo Mhm. są inne osoby, które mają tą samą pasję co ja, mogę ich poznać, ale tam często, wiesz, uczymy się też takich rzeczy, Mhm. no nie do końca potrzebnych. Tak. Nie do końca potrzebnych, nie? Rozumiem. Dlatego, jak ty to widzisz? Jakie czytacie książki? Czytacie jakieś książki jakieś dla filologii polskiej, takie wiesz, Znaczy, literaturę polską? nie mamy przedmiotu literatury, mamy historię literatury, czyli mieliśmy w programie, znaczy nie czytaliśmy tam dziadów, chłopów i tak dalej, ale opracowywaliśmy streszczenia, żeby rozumieć, o co chodzi, jaki jest główny morał tych utworów i tak dalej, o autorach trochę, czyli tak powierzchownie o wszystkim. A w jakich ty językach właśnie jeszcze mówisz? Bo mówiłaś, że znasz języki, już trochę się znudziłaś tymi europejskimi, no to zabrzmiało jakbyś mówiła w 10 co najmniej, nie? Jestem płynna w białoruskim, rosyjskim oczywiście, to są moje języki ojczyste. Po ukraińsku mogę, po prostu nie miałam okazji rozmawiać, bo jak jest osoba ukraińskojęzyczna, ja rozmawiam z nią po białorusku. W dowolnym innym kraju, gdybyśmy byli w innym kraju, to nasze języki były nazywane dialektami, bo są na tyle podobne, że nie ma żadnych nieporozumień. No więc po prostu nie miałam okazji rozmawiać po ukraińsku, ale potrafię. Angielski oczywiście, polski, Chiński? trochę chiński, tak bym powiedziała. Jeżeli w systemie europejskim to by było może A1 tego chińskiego. Trochę mogę się porozumieć. Też kiedyś uczyłam się norweskiego, bo byłam zakochana po prostu w Skandynawii. I kiedy przyjechałam do Norwegii, niestety nie udało mi się popraktykować, bo Norwedzy od razu zaczynają po angielsku. Gorzej. Tak. No ale to było bardzo dawno, już zapomniałam. Uczyłam się japońskiego też, ale też. Czyli już 8 naliczył. Ale nie znam tych języków już. Już zapomniałam. Znaczy, po japońsku może tam
konnichiwa, arigato i to tyle. No No. ale, czyli też jesteś into language learning, tak? Tak. Uczysz się. Wiesz, ja mam takie hobby, teraz zrozumiałam, że no, jeżeli interesuję się jakimś językiem, nie muszę uczyć się go tak, wiesz, głęboko, po prostu chcę z nim się zapoznać, po prostu zrozumieć, jak on wygląda w środku i na przykład miałam taką mini przygodę z irlandzkim, że no, w ogóle bardzo mało tych materiałów do nauki irlandzkiego istnieje, prawie nie istnieje, no ale spróbowałam to trochę zrozumieć, jak on wygląda w środku, co to są za słowa, jak one się budują. Mhm. No i zrozumiałam i sobie dalej tę naukę nie poszła, ale byłam zadowolona. A jaka jest różnica między angielskim a irlandzkim? Jest duża różnica? Oczywiście Tak, no ja nie wiem szczerze. to są jakby, to nie są wzajemno... To nie jest jak rosyjski i białoruski? Nie, to są kompletnie inne e, rodziny językowe, Okej. jakby grupy. To są języki celtyckie? Celtyckie, jak języki, Tak. no to celtyckie. Tak, irlandzkie to celtycki, angielskie to anglosaksonskie chyba? Anglosaski, Saks. a to nie jest grupa germańskich, tak jak niemiecki? Angielski? Niemiecki? To jest Oj, ta sama grupa, no? Angielski? Nie wiem. No nieważne. Nie, no, to są inne grupy. Dobra, zostawmy to. No ale właśnie ciekawi mnie to, bo ja też na przykład lubię się uczyć języku i teraz uczę się jeszcze innego, ale mam już, wiesz, schedule, mam już plan do przodu i właśnie myślałem, że chciałbym się nauczyć jakiegoś języka słowiańskiego. Powodzenia. No właśnie chciałem się ciebie zapytać, jak ty to widzisz? Bo osobom rosyjskojęzycznym, ja nazywam trochę generalizuję, rosyjskojęzycznych, ale mam na myśli, że właśnie Rosjanom, Białorusinom, Ukraińcom i tak dalej, stosunkowo łatwo się nauczyć polskiego, nie? A Myślę, że dla Rosjan i tam Kazachów, innych rosyjskojęzycznych to będzie o wiele trudniejsza kwestia niż dla białorusko-ukraińskich. Jak już mówiłam ci wcześniej, że akurat miałam z tym doświadczenie takie, że byłam na takich kursach dla korepetytorów i w mojej grupie też była jedna Białorusinka, pani z Kazachstanu taka była i Rosjanin. I mieliśmy takie zadanie, że musieliśmy poprowadzić takie przykładowe zajęcia dla siebie nawzajem. No, oni tam uczyli tego angielskiego, chińskiego, ja polskiego. I gdy prowadziłam, i wiesz, tak po prostu przyzwyczaiłam się, że jak na przykład pokazuję takie, zawsze mam zestaw słów, który po prostu pokazuje, że te słowa brzmią tak samo jak po białorusku. Na przykład tam cukier, cukar, kawa i tak dalej. Po prostu pokazuje, że to jest tak samo, nie musimy tego tłumaczyć. I po prostu szybciutko czytamy. I ja zapomniałam o tym, że ci ludzie nie znają białoruskiego, dla nich to są kompletnie inne słowa. I na przykład tam Rosjaninu mówię, proszę przeczytać, on mówi kawa. I ja przełączam na następne zdjęcie i on takie, a co to jest kawa? Czemu nie wyjaśniłeś? Ja byłam tak, aha, okej. To muszę wyjaśnić, no. no a właśnie, a jak masz jakiś, bo jak uczysz Białorusinów, no to w takim razie jak uczysz Białorusinów, ale jak są to takie osoby, które może nie takie jak ty, że wiedziały zawsze, że gdzieś tam się przyszykowywały do nauki języka polskiego, tylko nie wiem, chcą się przeprowadzić do Polski i zaczynają faktycznie od zera. No to ile na przykład im zajmuje ta nauka języka polskiego? Czy właśnie to jest tak, że te języki są tak podobne, że oni właśnie bardzo szybko się uczą? Jak to wygląda w praktyce? Właśnie ja uczę osoby zawsze. Nie jest tak, że tylko jakby, nie, że to jest moja zasada, że uczę tylko osoby, które już mieszkają w Polsce, ale po prostu zawsze tak wychodzi. Chyba miałam tylko 2 uczniów, którzy w Białorusi jeszcze mieszkają, ale tak większość już mieszkają w Polsce i mają wokół siebie to środowisko, więc już potrafię powiedzieć dziękuję, dzień dobry, będzie kartą i tak dalej, proszę aplikację. Mają input już, że Tak. język, nie? Tak, No. no. Jakie było pytanie? No właśnie, ile zajmuje osobie białorusińskojęzycznej, tak? Ukraińskojęzycznej w tym przypadku, bo mówisz, że to nie jest to samo, co na przykład rosyjskojęzycznej, tak? Ile właśnie zajęłoby z swojego, nie wiem, doświadczenia osobie takie nauczenie się języka od zera? No bo wiesz, jak ja rozmawiam często, wiesz, teraz jest bardzo dużo. Sorry, ale ja nie umiem nigdy rozróżnić, czy to są osoby z Ukrainy, czy z Białorusi, wiesz. Bo wiesz, jak widzę na przykład na Instagramie
widziałem twój kanał na początku, wiesz, widzę cyrylicą pisane, no to mówię, no albo z Ukrainy, albo z Białorusi jest, ale nie wiem skąd. No. Ale właśnie wiesz, też często słychać, idę gdzieś, wiesz, do restauracji, Mhm. często te osoby pracują, to nie wiem, kelnerzy właśnie na przykład, nie? Czy gdzieś w sklepie. Jakby słyszę zazwyczaj, że to są osoby, że to są właśnie osoby ze wschodu, bo Mhm. mają delikatny akcent, ale mówią no zajebiście, zajebiście po polsku, nie? I ile właśnie zajmuje nauczenie się takim osobom polskiego, jak myślisz? Myślę, że to akurat jest aktualne dla wszystkich języków słowiańskich, bo żeby dojść do poziomu wzajemnego porozumienia, to nie potrzebujesz wielu czasu. Co tydzień. Tak, tydzień i tyle. Ale żeby nauczyć się poprawnemu mówieniu, poprawnego użycia tego języka, to też zależy od tego, ile masz czasu. Bo na przykład też ja bardzo często widzę takie kursy na Instagramie B1 w 3 miesiące i tak dalej, ale ja nie wiem, nie znam żadnej osoby pracującej, dorosłej, która by miała tyle czasu, żeby w te 3 miesiące sobie zrobić ten B1, bo to naprawdę trzeba by było siedzieć nad tym polskim codziennie. No, więc jeżeli tak wziąć, że masz zajęcia z korepetytorem, z lektorem 2 razy w tygodniu, tak powiem, plus zadania domowe, które robisz systematycznie, tak wiesz, codziennie, co 2 dni, takie malutkie, ale systematycznie, żeby też, co to znaczy nauczyć się języka? No to jest bardzo dobre pytanie. Moim zdaniem to jest być w stanie porozumieć się praktycznie w każdej sytuacji, Mhm, którą wiesz, o, tak jak ty mówisz, musiałaś kupić kartę SIM, nie? Ja teraz idę i jestem w stanie się porozumieć. mhm, Mówię komunikatywnie po prostu, tak? Nie muszę odmieniać wszystkich przypadków, ale mój rozmówca mnie rozumie i ja rozumiem jego. To jest dla mnie mhm, nauczyć się języka. Po prostu mówić komunikatywnie, ale nie muszę odmieniać wszystkich przypadków. mhm. Wiesz o co chodzi. Chcę osiągnąć swój cel, nie? To jest... Tyle, żeby wzajemnie się porozumiewać ze sobą. No tak, tak. Miesiąc wystarczy, jeżeli rozmawiasz z ludźmi i się ich nie boisz. Wow. Ja tak uważam. Jak ktoś do ciebie podejdzie i powie e, pan, kawa, albo wiesz, po polsku mówimy na pan, pani, a na wschodzie mówimy po białorusku, ukraińsku, rosyjsku też na wy. Mhm. Jeżeli ktoś do ciebie podejdzie, dajcie kawu. To nie jest poprawne, to nie jest po polsku, ale zrozumiesz No tak, przecież. tak, tak. No. Tak. Dlatego macie ten, nie wiem, czy jest polskie słowo handicap, to się mówi, macie ten, wiesz, no tą przewagę, nie? Jak Tak. teraz nas ktoś słucha z Ameryki, to jest wkurzony na ciebie. Ale co poza polskim? Co cię interesuje poza polskim? Masz jakieś hobby poza nauczaniem języka? Co tam porabiasz na co dzień? Już mówię, że lubię uczyć się języków, ale tak nie, że się uczy się, tak dotykać się, tak badać. Zgłębiać. Tak, po prostu z, no tak, po prostu bardzo mnie interesuje zawsze, jak te wszystkie różne języki wyglądają w środku, jak no na przykład, dobra, nieważne, Jak funkcjonują te jak języki? funkcjonują, tak, No ale poza językami? poza językami. Tak. Yoga, seriale, hobby, pasja. Seriale. Rzadko oglądam filmy i seriale, zazwyczaj oglądam te, które już oglądałam, bo nie wiem, nie wiem, za dużo uwagi muszę oddawać temu wszystkiemu, żeby zrozumieć, co się dzieje w nowym filmie, który oglądam. A Nie wiem. oglądasz coś po polsku? Bo oglądałaś? Znaczy, jeżeli to jest serial po angielsku, na przykład, to oglądam w oryginale, bo naprawdę nie cierpię polskiego dubbingu lektora. Też nie, a wielu Polaków lubi. W sensie, jeśli coś oglądam, to tylko z napisami, nie? Ja Aha. też nie lubię z lektorem. Ja bardzo często słyszałam, bo na przykład jak ze swoimi polskimi kolegami, to jakby mówiliśmy o tym, że na przykład u nas na Białorusi, w przestrzeni rosyjskojęzycznej, dubbing jest, ale taki wielogłosowy, to jest standardem. Mhm. I to, że znaczy polski dubbing taki normalny, wielogłosowy jest w kreskówkach, filmach Mhm. dla dzieci raczej, a ten lektor on jest wszędzie. I słyszałam takie opinie od innych Polaków, że bardziej im się podoba ten lektor, ten monotonny głos na tle, niż dubbing tych
aktorów głosu, Mm, jak oni się nazywają? aktorów głosowych? Nie wiem. Tak, bo dla nich to brzmi fejkowo, dla nich to brzmi cringe'owo, Mhm. jak słyszę tych aktorów. No nie wiem, no dubbing jest w Polsce chyba tylko w bajkach. Nie kojarzę, żeby w jakimś filmie był dubbing, nie? No właśnie. Normalnie jest lektor, ale to też nie jest dobre, bo ja też ostatnio słuchałem właśnie taki podcast, że w niektórych krajach, które poziom angielskiego jest Mhm. wyższy niż w innych. Na przykład w Portugalii jest podobno bardzo wysoki, w krajach skandynawskich właśnie. I to dlatego, bo oni w ogóle na przykład nie mają dubbingu, że na przykład oni od dziecka oglądają po angielsku, nie? I Mhm. dzięki temu właśnie, że mają ten input, nie? Że płoną ten język, i Mhm. dzięki temu oni mają bardzo, bardzo wysoki poziom języka. To chyba też jest kwestia tego, że po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego komfortu, tego, że wszystko już gotowe nam jest podane w naszym języku, brzmi naturalnie i tyle. I kiedy przyjeżdżamy tam do Polski i słyszymy też te filmy z jakby angielskojęzyczne i tak dalej w kinach, bardzo często polskich kinach bardzo często są po prostu z napisami. Mhm. Nawet tego lektora nie ma. No tak, zawsze tak jest. No, to też było bardzo zadziwiające. Ale czemu? Że w Białorusi jest inaczej, tak? Słucham? A to jak jest na Białorusi? Dubbing, Aha, dubbing wiele jest zawsze. głosowy, zawsze. Okej, Tak. nie. Są osobne opcje, żeby obejrzeć coś po angielsku w tym kinie, ale to są bardzo mało takich seansów jest i zazwyczaj są droższe. Okej, to nawet nie wiedziałem. Chodzisz do kina w Polsce? Od czasu do czasu, tak. Naszą ostatnią noc. Okej, to było dawno. Na chłopów chodziłam. Na co? Na chłopów. Na chłopów? Chłopi? Chłopie. A, Chyba 2 lata temu były. okej, no, był. No dobra, a powiedz mi Marta, bo ja cię znalazłem ogólnie na Instagramie, bo zaciekawiło mnie twoje konto na Instagramie, bo widziałem, że jakby twoje konto widziałem, że jest dla mnie rosyjskojęzyczne, sorry, nie? Jakoś nie wiem dlaczego tak mam, ale jak widzę cyrylicę, to mi się jakoś w głowie, że rosyjsko. Już wiem, że białoruskojęzyczne, tak? Mhm. Się mówi. Jeśli ktoś nas teraz ogląda, chciałby znaleźć Martę w social mediach, to Tak. co ma wpisać i gdzie cię szukać? Instagram jaka mowa przez V. TikTok to samo. I na Telegramie też jestem, ale link na Telegrama jest w Instagramie. Polska sałatka chyba się nazywa, ja nie pamiętam. Kiedy YouTube? YouTube. To już następne pytanie. Chodzi o język słowiański. Którego chciałbyś się nauczyć? Mówiłeś, że rosyjskiego. Właśnie nie wiem jakiego. Chciałbym nauczyć się rosyjskiego. No tak jak mówiłem, że jest taki najbardziej, wydaje mi się, mógłbym się w nim dogadać z największą ilością osób, nie? Mm. I też wydaje mi się, że jest dużo kontentu. Na przykład ja na przykład bardzo lubię uczyć się z kontentu, wiesz, oglądać jak z YouTube'a. Dla mnie osobiście najlepsze narzędzie do nauki języka. Ktoś mnie pyta, jak się aplikuje, to jest YouTube. Bo masz nieskończoną ilość kontentu, nie? I ja jestem bardzo YouTube'owy, nie? Nie jestem mocno instagramowy. Czyli masz takie bardziej praktyczne podejście do tych języków. No tak, wiesz, konsumując przede wszystkim, nie? Uczę się po prostu konsumując, lubię to. Mhm. I widziałem, że właśnie są też spoko kanały. Ja właśnie lubię tą metodę Comprehensible Input. Widziałem, że są właśnie rosyjskojęzyczne z tą metodą, nie? Także Mhm. mam już zapisane na liście, ale to nie wszystko naraz. No właśnie, czy zastanawiał się nad jakimiś innymi językami słowiańskimi, tam czeski, nie wiem. Wiesz co, na przykład czeski, słowacki jest bardzo podobny do polskiego podobno, nie? Tak jak masz, nie wiem, na przykład, nie wiem jakie są procenty między białoruskim a rosyjskim, ale są tam takie porównania, że na przykład hiszpański i portugalski, to nie wiem, 80% powiedzmy słów się pokrywa, że ze słowackim jest tak samo. Tylko, że znowu, żeby uczyć się języka, to z mojej perspektywy potrzebujesz mieć jakieś takie połączenie z tym językiem, to znaczy to ci się musi podobać Mhm. i wiesz, musisz mieć jakiś cel, no tak jak ty wiesz. Nie wiem jaki miałeś cel, żeby w nauce chińskiego. Może marzyłaś, żeby wyjechać. Nie. Ale może właśnie dlatego, że nie miałaś takiego celu, przestałaś się go uczyć. Właśnie, Nie? możliwe. A no polski jakby naturalnie, chciałaś mieszkać tu, więc tego chciałaś uczyć. A ja niekoniecznie chciałbym mieszkać na Słowacji, to szczerze nie znam żadnych Słowaków, więc bardziej, właśnie jakbym się nauczył rosyjskiego, moglibyśmy teraz porozmawiać po rosyjsku. Wiesz o co chodzi, nie? Miałbym... Też szczerze, ja już
od 3 lat chyba nie rozmawiam po rosyjsku. Znaczy mam przyjaciół rosyjskojęzycznych, ale sama z nimi jakby ja do nich mówię po białorusku, oni do mnie po rosyjsku. I oczywiście to wciąż jest mój język ojczysty, ale gdy próbuję coś z siebie wydać po rosyjsku, to brzmi tak niby, nie wiem, przez 3 lata nie używam swoich nóg. I wtedy próbuję wstać. Jakoś tak to wygląda. No ale pewnie jest ta pamięć mięśniowa, to się nazywa, nie? Że jak pogadasz parę razy, to pewnie... Albo też myślę, że gdybyś znał rosyjski, w języku białoruskim też byś mnie zrozumiał, bo białoruskie ma, wiesz, trochę podobieństw z rosyjskim, trochę podobieństw z polskim, trochę po prostu od siebie. Więc nie wiem. Myślę, żebyśmy się porozumieli. Żeby... Też na przykład mam takiego kolegę, który też jest takim fanem języków obcych, ale nawet większym ode mnie, bo on jest Polakiem. Znaczy ukończył synologię tą. No to jest fanem, sto- to jest freakiem. Stąd go... Cześć Antonie. Stąd go akurat kojarzę. Znam. Mhm. I co? Płynnie mówię po rosyjsku, płynnie mówię po ukraińsku, sam się ich nauczył, tych języków. Ostatnio do mnie napisał, że też zainteresował go białoruski. I wiesz, to nie jest tak, że on chodzi czasem na imprezy te ukraińskie, białoruskie, Mhm. więc tam trochę praktykuje te języki, ale nie, że ma jakiś cel przeprowadzić się na Ukrainę, nie? Nie ma No, takiego celu. niektórzy, wiesz, mają taką zajawkę po prostu, Mhm. nie? Jak są też, ja lubię oglądać tam poligloci, Tak. ale jest jeszcze wyższy level bycia poliglotą, nie wiem, czy wiesz, są hyperpolyglots, to się nazywa, Tak. nie wiem, superpoligloci, hiperpoligloci. Oni rozmawiają w 13 językach, nie? To jest niesamowite naprawdę. Będę właśnie też nagrywał rozmowę. Ostatnio poznałem Brazylijczyka, który mieszka w Polsce, Eliseu. Też pozdro dla Ciebie, Eliseu, jeśli rozmawiam. I on mówi w 13 językach, właśnie też mówi po białorusku, po ukraińsku, Po białorusku? Tak, bo ma dziewczynę z Białorusi. Nie, ale wiadomo, po hiszpańsku, po brazylijsku, po niemiecku, dla mnie to jest niesamowite. Nawet jeżeli ma dziewczynę z Białorusi, to bardzo często po prostu ich partnerzy uczą się rosyjskiego i tyle. Mhm. Więc bardzo mnie zdziwiło, że też białoruskiego się nauczył. Mówi po białorusku. Wiesz co, ostatnio zobaczyłam na Instagramie Chińczyka, który mieszka w Krakowie i prowadzi blog po białorusku. Po białorusku. Bo on ukończył ogólnie magisterkę z białorustyniki, jak to się nazywa, w Chinach. I mieszkał na Białorusi, potem chyba w 22 roku wyjechał do Polski i teraz też nauczył się polskiego i studiuje ukraińskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. To jest taka miksuwa po prostu. Nie wiem, naprawdę podziwiam. No to też już jakiś freak, ale mówię, niektórzy tak mówią. Ja właśnie chciałbym kiedyś, najlepszy jest taki Włoch, Luca Lampariello, nie wiem, czy go kojarzysz. Też jest poliglota. On mówi po polsku. Bo jest dużo osób, którzy uczą się języka polskiego. Jeszcze na przykład osobą ze wschodu jest łatwiej, ale on jest Włochem. I on mówi z perfekcyjnym akcentem po polsku, nie? To jest... Dla mnie to jest niesamowite. No ale są po prostu takie freaki, nie? Friki! Jest jakieś słowo na to po polsku? Freak. Wariaci. Wariacie, no dobrze. Wariaci. Trochę są. Pozytywni wariaci. Dobra, Marta. Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie. Tobie też dziękuję bardzo. Właśnie, jak oceniasz taką rozmowę? Bo mówiłaś na początku, że pierwszy raz twój interview in Polish. Pierwszy Tak. raz wywiad po polsku. Jak oceniasz? Dobrze, fajnie, nie? Mam nadzieję, że potem nie będę miała giga cringe oglądając ten filmik. Pewnie będziesz miała na mnie. Nie będę miała, no słuchajcie. Ale co zrobić? Ale najważniejsze, żeby się nie bać. O, jakieś przesłanie może do Twoich studentów. Koniec. Nie bójcie się rozmawiać z Polakami. Nie gryzą. Nie będę na was krzyczeć, jeżeli złą końcówkę powiecie. Widzicie, jak ja też mówię? Też popełniam błędy. I ChatGPT też popełnia błędy i to bardzo dużo, ja wam powiem, tak? Polacy też popełniają błędy. Wszyscy popełniają Wszyscy. Ja nawet czasem poprawiam Polaków. Tak powiem. Jasne, że tak. Pewnie jak będziesz słuchać naszej rozmowy, to możesz poszukać, nie? Może ja też, wiesz, jakichś moich błędów możesz mi podesłać. Wątpię, raczej swoje. W takim razie. Dobra, dziękuję Marta bardzo. Jaka mowa na Instagramie? Wpadajcie do Marty.
subskrybujcie i piszcie. Piszcie, jakie błędy popełniliśmy. Tak. Nie, piszcie. Listę. Piszcie listę, a Marta nagra Reelsa na ten temat, wytłumaczy dlaczego tak, a nie w inny sposób się mówi. Co ty na to? Dobrze, jak powiesz. Dobra, dzięki bardzo Marta. Tobie też dziękuję.